Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole. Witam Was, moi kochani, serdecznie w kolejnej lekcji malowania obrazu. Dzisiaj szybki obraz malowany farbami akrylowymi za pomocą gąbki kuchennej, dużych pędzli nylonowych i szpachelek. Będzie to taka impresja na temat białych róż. Białe nie zawsze oznacza czysto białe. Zobaczycie, ile różnych ciekawych barw możemy wkomponować w zależności od tego, na jakiej kolorystyce tła dane kwiaty się znajdują. Popracujemy sobie właśnie nad ciekawymi odcieniami pasteli w tle oraz mocnym uderzeniem kwiatów fakturowym przy zderzeniu z gładką powierzchnią tego, co je otacza. Zapraszam więc Was dzisiaj serdecznie do zabawy farbami akrylowymi na kwadracie formatu 50 na 50 cm. Miłej zabawy! Przystępujemy do pracy. Skupimy się teraz na nieco abstrakcyjnym tle, które potraktujemy najpierw gąbką kuchenną. Maczam tą gąbkę w wodzie oraz w farbie. Od razu użyję takiego koloru, popatrzcie, blady żółty. Sporo tutaj tej wody, to jest dosyć ważne. Troszeczkę bieli. Chcę uzyskać dosyć szybki efekt tego tła, dlatego tutaj podprowadzamy sobie od razu, popatrzcie, z dużą ilością wody, takie partie kolorystyczne, które będą stanowiły naszą bazę. Sporo białego, to będą rozświetlenia. Troszeczkę bladego różu. Chciałabym, żeby tutaj też się te kolory gdzieś w tle pojawiły. Obraz będzie taki piękny, pastelowy. No i od razu takich odcieni troszeczkę z navy, czyli z takim ciemnym granatem. To będą takie jakby cienie naszego bukietu gdzieś na ścianie. Chcę, żeby one były takie miękkie, jako plamy, gdzieś takie troszeczkę abstrakcyjne w tym tle, nie zupełnie regularne. Troszeczkę również takiego ciemnego brązu, ale niech on będzie taki lekko przełamany fioletem, ponieważ tutaj pojawiły się takie plamy związane z ciemnym granatem, z różem. Tutaj również taki nieokreślony troszeczkę, ale lekko ciepławy, wchodzący w róż odcień. Nasz bukiet będzie umieszczony w dzbanku szklanym po lewej stronie. I tutaj od razu zasugerujemy sobie ten dzbanek i to, co się będzie działo pod spodem, czyli ciemna zieleń z czernią, troszeczkę z takim oliwkowym kolorem, gdzieniegdzie już w pierwszym podkładzie liści. Dobrze.
Popatrzcie, praca do tej pory była samą gąbką i w zasadzie mam już taki pierwszy podkład kolorystyczny. Teraz popracujemy troszeczkę pędzlem, szerokim pędzlem, łącząc troszeczkę te barwy między sobą w różnych kierunkach. Więcej żółci wprowadza. Dobrze, jeszcze troszeczkę pracy gąbką. Gdzieniegdzie róż. On daje nam taki bardzo czysty, piękny odcień. Bardzo dobrze tutaj współgra z tym tłem. Dobrze, myślę, że czas na szpachelkę. Teraz duża, gruba szpachelka. Myślę, że ten kształt będzie bardzo dobry. Powprowadzamy sobie jeszcze odrobinę jasnych elementów do samego tła, tak aby ta szpachelka również gdzieniegdzie pojawiła się swoją ciekawą strukturą. To będą później takie bardzo ładne prześwity świateł. Farba pod spodem jest jeszcze mokra, więc zobaczcie, te takie bardzo miękkie plamy, które pozostawiała nam gąbka, bardzo dobrze teraz korespondują z tym, co robię na bieżąco, czyli pracą szpachelką. Szpachelka musi w tym momencie wtapiać się mocno w farbę, tak aby mogła jeszcze połączyć się z tym, co jest pod spodem. Dobrze, i teraz spróbujemy sobie tutaj zaznaczyć nasze naczynie. Ponieważ szpachelka jest długa i gruba, muszę przerzucić sobie blejtrem na sam brzeg sztalugi. Na razie wyznaczam sobie tylko krawędzie. Dobrze. I na początek mi to wystarczy. Teraz dobrze by było leciutko sobie przepracować na przykład z cieniami tutaj w obrębie tego naczynia. Naczynie jest okrągłe, więc tutaj też musimy nadać tego okrągłego kształtu, pokazując łuki. Chcieliśmy, aby było przezroczyste, w związku z tym kolorystyka, która jest z tyłu, musi cały czas bazować we wnętrzu tego naczynia. Pojawiają się jednak różne odcienie dodatkowe.
Musimy pokazać, w jaki sposób tutaj pracuje woda w środku. Mamy do dyspozycji różne pędzle oczywiście. Tutaj sam brzeg będzie znacznie ciemniejszy, natomiast to, co dzieje się w środku, to jest ta tafla wody, która będzie się tutaj mocniej nam odbijała. I tutaj w tym wszystkim pojawią nam się łodygi roślin, w tym wypadku gałązki róż, które my musimy pokazać tutaj, w jaki one sposób wyglądają. Pokazujemy również takie szklane naczynie światłem, to co odbija się mocno. To są takie mocniejsze światełka, tutaj właśnie kreseczki, które musimy zrobić, ale również z przodu mogą być na przykład takie bliki właśnie wzdłuż całego naczynia światła. Dobrze, teraz nieco mocniejsze elementy gałęzi tego, co dzieje się tutaj, czyli liście, gałęzie, zanim zaczniemy tworzyć same kwiaty. Malujemy dzisiaj i szpachelką, i pędzlem, gąbką również. W związku z tym teraz jest ten moment, kiedy dochodzimy do tego, co w obrazie jest najistotniejsze i co pokażemy najbardziej wyraziście. Popracujmy sobie samą szpachelką nad ciekawymi, delikatnymi gałązkami kwiatów. Mocniejszymi plamami zaznaczmy same liście. W niektórych miejscach mogą być jaśniejsze, w niektórych bardziej nastawione na cień. Ale generalnie musimy się i tak skupiać głównie na tej kolorystyce, która pojawiła nam się tutaj w tle, bo to ona wyznacza nam tak naprawdę światło w obrazie.
Jakieś listki mogą również sobie leżeć, bądź cała nawet gałązka tutaj na stole, na jakiejś powierzchni, płaszczyźnie. To będzie również bardzo ciekawie tutaj wyglądało. I popatrzcie, to zderzenie bardzo takiego pastelowego, delikatnego tła, w zasadzie malowanego gąbką w sposób taki bardzo pastelowy, subtelny, ze zderzeniem tych mocnych faktur, mocnych kolorów i kontrastów, daje nam już bardzo ciekawy efekt. No a teraz czas na same kwiaty, czyli na ten moment kulminacyjny w obrazie. No te kwiaty możemy oczywiście namalować w przeróżny sposób, ale pozostańmy już tutaj przy szpachelce, skoro ona jest. Proponuję, tak aby nie tracić czasu już na suszenie, ściągnąć po prostu nadmierną warstwę szpachelki w innym kolorze, tam gdzie chcemy zbudować sobie kolejne kwiaty. Więc zacznę sobie tutaj od takiego miejsca. Zobaczcie, po prostu ściągam to, co jest mi tutaj niepotrzebne. No i teraz będę nakładać kolorystykę kwiatu. Chciałabym, żeby moje kwiaty były białe, ale ta biel nie będzie sama. Ona będzie miała również podłoże troszeczkę w granacie, w odrobinie fioletu, gdzie różu. I na początek właśnie w takiej kolorystyce dam nieco ciemniejszych trochę elementów. Na razie sobie zbuduję taki nieco ciemniejszy kwiat. I dopiero na bazie tego będę nakładać jaśniejsze elementy. Muszę wycierać cały czas oczywiście szpachelkę, wybierając teraz jaśniejsze kolory i na tym właśnie, co mam już tutaj, będę teraz budować kolejne płatki. Przecieram szpachelkę, dodaję sobie jasnych kolorów. I z tych takich, poparcie, chłodniejszych zbliżam się do samego środka. Tak, aby pokazać, że mamy do czynienia z takim, a nie innym kwiatem, no musimy tutaj zbudować jego charakterystyczną strukturę. Wydrapuję więc tutaj sam środek, dodając jeszcze dodatkowe płatki dookoła. Widać, że już róża otulona jest dookoła płatkami. Do tego właśnie bardzo dobrze przydaje nam się szpachelka i taka gruba, mięsista struktura. Dobrze, jeden kwiat mamy za sobą, przechodzimy do kolejnego. Tym razem ułożenie będzie nieco inne, tak aby nie było trudno w naszym obrazie. I znowu troszeczkę tego ciemniejszego odcienia. Najpierw zaczniemy właśnie od takiej kolorystyki. Już poparcie kształtuje nam się kwiat powoli. No i dodajemy sobie teraz znowu tych jaśniejszych elementów. Może tym razem odrobinę, jeszcze trochę cieplej. Zacznę sobie tutaj od środka. Tym razem zbuduję ten środek w taką stronę do góry idącą. I będę powoli znowu otulać go listkami, tym razem po tej stronie.
Dobrze, i przechodzę do następnego kwiatuszka. Nie chcę, aby ich było zbyt dużo, ale myślę, że jeszcze ze 2 na pewno zrobimy. Tutaj będzie nieco mniejszy. On będzie sobie schodził tym razem nieco w dół. Wycieramy na razie właściwie to, co jest nam tutaj niepotrzebne. Dodajmy jeszcze odrobinę tego navy. Tutaj będzie tym razem cień, gdzie będzie środek. Kwiatuszek schodzi nam wyraźnie w dół. Na światło pójdzie tutaj bardziej do góry zdecydowanie. Dobra, myślę, że już tej różyczce wystarczy i zostanie nam jeszcze tutaj kwiatuszek, tak aby wypełnić tą lukę, który będzie sobie tutaj szedł, powiedzmy w tą stronę dla odmiany. I znowu odrobinę tego navy, gdzieś może z fioletem, tym razem bardziej troszeczkę różu. Dodajmy takiego jak tutaj w tle. Również będzie bardzo ciekawie. I teraz biel. Sporo tej bieli, te kwiaty mają być takie bardzo poparcie mięsiste, takie wychodzące dosłownie z samego blade ramu. Odrobina żółci bardzo ładnie tutaj będzie współgrała z tym, co znajduje się tak naprawdę dookoła. Dobrze, jeszcze odrobina, dosłownie parę dotknięć i powoli naprawdę będziemy zbliżać się już ku końcowi. Myślę, że możemy jeszcze gdzieś tutaj sugestię jakiegoś płatka zrobić. Jeszcze delikatny blik światła na naszym naczyniu. I odrobina ciemniej może pod spodem. Pokażmy jeszcze ten intensywniejszy tutaj nieco cień od samego naczynia idący w dół.
plama niech się rozchodzi, podobnie jak wszystkie w tle. No dobrze, moi kochani, wydaje mi się, że obraz jest skończony. Pamiętajmy, że nie warto czasami zbyt długo też siedzieć nad obrazem, ponieważ efekt może być zupełnie odwrotny. Trzeba wiedzieć, kiedy skończyć malować. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, no i zapraszam do fantastycznej zabawy z bukietem róż.